Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo Ciepło witam w kolejnym, przedostatnim już odcinku naszej serii 8 twarzy. Dzisiaj jeszcze jedna niezwykła twarz człowieka, który w bardzo piękny sposób okazał miłosierdzie. Otóż chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na człowieka, który okazał miłosierdzie bardzo niezwykłej osobie, dlatego że Panu Jezusowi, a po drugie miłosierdzie w bardzo niezwykłych warunkach, w których zostało okazane, dlatego że wtedy, kiedy Pan Jezus już nie żył. Chodzi mi o człowieka o imieniu Józef z Arymatei. Jak pewnie może pamiętacie z końcówki Ewangelii, kiedy w Wielki Piątek Pana Jezusa zamordowano, kiedy Go ukrzyżowano, kiedy Jezus już oddał swojego ducha na krzyżu i z tego krzyża Go ściągnięto, potem trzeba było Pana Jezusa pochować. I zgłosił się człowiek, Józef z Arymatei, jak mówi Ewangelia, bardzo poważana postać, znana, no taki jeden z liderów religijnych tamtego czasu, faryzeusz, który, jak mówi Ewangelia, bardzo to słowo lubię, odważnie poszedł do Piłata poprosić o ciało Jezusa. Piłat tam trochę z nim pogadał, zapytał, czy to na pewno Jezus już umarł, czy tak szybko to się wszystko stało, i zgodził się na to. Oddał mu ciało Pana Jezusa i Józef, jak wiecie, pochował to ciało w swoim grobie, który miał przygotowany, takim grobie, w którym jeszcze nikt nie leżał, do którego Pana Jezusa złożono. No nie był tam długo, dlatego że pojutrze w niedzielę Pan Jezus wstał z tego grobu. Ale ten gest Józefa z Arymatei to jest kolejna twarz miłosierdzia, o której chciałbym, żebyśmy chwilę pomyśleli. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tej twarzy jakby dwa punkty, jakby dwie takie warstwy tego, co zrobił Józef z Arymatei. Pierwsza rzecz polega na tym, że to jest takie miłosierdzie, że tak powiem, niepotrzebne. Takie miłosierdzie, które już, że tak powiem, można by sobie powiedzieć, nie miało żadnego znaczenia. Bo zauważcie, to nie jest miłosierdzie okazane Panu Jezusowi, który może je zobaczyć, który może je docenić, który może jakoś je tak przyjąć i zobaczyć, że ktoś mu okazuje taką miłość. Tylko to jest miłosierdzie, że tak powiem, które można sobie było odpuścić. Zauważcie, można by powiedzieć, nie ma znaczenia, gdzie Pan Jezus byłby pochowany. W takim czy innym grobie, u takiego czy innego człowieka. Że tak powiem, zwłokom, przepraszam, może to trochę brutalnie brzmi, ale zwłokom wszystko jedno, gdzie będą położone. To jest takie miłosierdzie, które, że tak powiem, jest zupełnie ponad miarę. Takie miłosierdzie, które można by sobie darować. Takie miłosierdzie, którego się nikt nie domaga. To jest taki słynny przykład, który już pewnie wiele razy podawałem w różnych konferencjach. To jest ten typ działania, kiedy sprzątam tam, gdzie nikt nie widzi. Czyli na przykład, nie wiem, sprzątam pokój i wiem, że za szafą jest jakiś ogromny brud. Tam nikt nigdy nie spojrzy. Ale odsuwam tę szafę i tam sprzątam, nie dlatego, żeby ktoś to docenił, nie dlatego, żeby ktoś to zobaczył, tylko po prostu chcę to zrobić. To jest taki rodzaj miłości, która, że tak powiem, ma z założenia pozostać niezauważona. Otóż, moi drodzy, myślę, że warto takie pytanie sobie dzisiaj zadać. Czy stać nas na miłosierdzie, takie, że tak powiem, ponad miarę, które już nie jest potrzebne? To jest tak jakby, że wtedy, kiedy zrobisz to, co miałeś zrobić, kiedy pomogłeś komuś tam, gdzie ktoś potrzebował pomocy, to czy jesteś w stanie zrobić jeszcze coś, co spokojnie można by sobie odpuścić, ale Ty chcesz, że tak powiem, jeszcze bardziej wylać miłość, jeszcze bardziej podnieść rangę miłości. I to jest coś, co jest naprawdę niezwykłe. To jest takie miłosierdzie, które ma Pan Bóg. Dlatego, że Pan Bóg nie tylko wysłuchuje naszych próśb tam, gdzie potrzebujemy, tam, gdzie chcemy pomocy, tylko mówi, a dam Ci jeszcze więcej, dam Ci jeszcze coś, o co nie prosiłeś. I dla mnie ten Józef z Arymatei, człowiek, który jakby daje Panu Jezusowi swój grób po Jego śmierci, oczywiście z miłości i z szacunku do Jego ciała, to jest ktoś, kto po prostu ma za dużą miłość, to jest ktoś, kto ma miłość znacznie większą niż potrzeba. Czy masz taką miłość większą niż potrzeba?
Druga warstwa tego miłosierdzia jest jeszcze jakby inna. Ona polega na tym słowie, które bardzo właśnie lubię w tym przekazie ewangelicznym. Odważnie poszedł do Piłata. Co to znaczyło? To jest takie miłosierdzie, które nie boi się publicznie przyznać do jakiejś nędzy, które nie boi się wystawić na publiczne pośmiewisko. Zobaczcie, na przykład my bardzo często z ludźmi, którzy są, nie wiem, jakoś tak odrzuceni społecznie, śmieszni, albo żenujący, albo źli i grzeszni, boimy się pokazać publicznie, że na przykład mamy coś z nimi wspólnego. Na przykład znasz kogoś, kto jakieś zło czynił w życiu i nawet próbuje się zmieniać, ale jednak wszyscy tego człowieka znają jako kogoś złego. To czy masz taką odwagę pokazywać się wśród swoich przyjaciół, znajomych albo wśród ludzi w ogóle, jako przyjaciel tego kogoś? To jest takie miłosierdzie, które cudownie zawsze było widać w Panu Jezusie, kiedy On był z jawnogrzesznicami, z celnikami, no i mu to zarzucali. Dlaczego on tam siedzi, dlaczego on z nimi gada, dlaczego on z nimi jest. To był jakby zarzut względem niego. A jego miłosierdzie polegało właśnie na tym, że on mówił, a ja się ich nie wstydzę. I to jest dokładnie tutaj taka sama sytuacja. Pan Jezus uznany przez bardzo wielu Żydów za zwodziciela, za fałszywego proroka, którego należy się wystrzegać. Józef odważnie przyznaje się, że on z nim jest, że chce mu pomóc, nawet wtedy, kiedy to już jest niepotrzebne, bo umarł, on jest gotowy mu służyć. To jest takie miłosierdzie, taka twarz miłosierdzia, że tak powiem, z odwagą. Takie miłosierdzie, które staje publicznie przed światem i mówi, nie wstydzę się nędzy, słabości, grzeszności, głupoty, nawet zła tego człowieka. Tylko się do niego przyznaję, bo go kocham. Myślę, że te dwie warstwy, czyli miłość ponad miarę i miłość odważna, przyznająca się do słabości innych, nie ukrywająca się z tym, to są takie dwie rzeczy w tej twarzy miłosierdzia świętego Józefa. Nie wiem, czy on jest święty, ale myślę, że można tak o nim mówić. Świętego Józefa z Arymatei, do której myślę bardzo warto by się jakoś tak przybliżyć i warto by się od Józefa właśnie tego nauczyć. Kochani, został nam już tylko jeden odcinek, jutrzejszy, ostatni, bo potem już Światowe Dni Młodzieży tak na maksa, więc serdecznie zapraszam. Zobaczcie dotychczasowe odcinki, a my widzimy się, mam nadzieję, jutro po raz ostatni, wieczorem w ostatnim odcinku. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia.